Jest taki jeden przypadek po polsku, którego rzadko używamy. Jest taki jeden przypadek, którego może nawet nigdy się nie uczyliście, bo uczyliście się wszystkich pozostałych, a ten jeden jest jakby trochę na marginesie. Trochę, można powiedzieć, nieważny. Mowa oczywiście o wołaczu. Wołacz to jeden z przypadków deklinacji polskiej, którego faktycznie używamy rzadziej niż pozostałych, ale nie jest on aż tak nieistotny, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. O tym, jak go tworzymy i jak go używamy i czy w ogóle go używamy w dzisiejszym filmiku. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast także dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli uczysz się polskiego, to może zainteresuje Cię też transkrypcja i dodatkowe ćwiczenia do tego filmiku. To wszystko publikuję na moim Patreonie. Link do Patreona znajdziesz w opisie tego filmiku. Na Patreonie znajdziesz też o wiele więcej materiałów, bo poza transkrypcjami i ćwiczeniami publikuję tam też dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty, ale mamy też spotkania w grupie, mamy spotkania indywidualne, więc jest z czego wybierać. To wszystko w opisie filmiku. Zajrzyj na Patreona i zobacz, czy Ci się to podoba, czy nie. A teraz masz w ogóle wyjątkową szansę, żeby zobaczyć, czy Ci się to podoba, czy nie. I nawet wypróbować Patreona, bo przez 7 dni Patreon jest teraz za darmo. Możesz bezpłatnie wypróbować wszystkie materiały, zobaczyć, czy Ci się one podobają, czy nie. I po 7 dniach zdecydować, czy kontynuujesz, czy rezygnujesz. Wybór należy do Ciebie. To tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy wstęp, a my zaczynamy filmik o wołaczu. Zanim odpowiem na pytanie, czy go używamy, tego wołacza, to spróbujmy przyjrzeć się temu, jak go tworzymy. Może już to wiecie, może jeszcze nie, ale dobrze zawsze sobie przypomnieć, nawet jeśli już to gdzieś słyszeliście, nawet jeśli już się tego uczyliście. Tworzenie wołacza jest bardzo proste i to chyba uczniowie lubią słyszeć najbardziej, szczególnie jeśli chodzi o polskie deklinacje. W liczbie pojedynczej rodzaj męski wygląda tak samo jak miejscownik, więc jeśli znacie końcówki miejscownika, to wszystko jest bardzo łatwe. Jeśli nie znacie końcówek miejscownika, to odsyłam Was do filmiku o miejscowniku, który przygotowałam już jakiś czas temu i w którym wyjaśniam tworzenie nie wszystkich, ale wielu końcówek miejscownika, bo jest ich sporo. Rodzaj żeński tutaj wygląda troszkę inaczej, bo mamy inne końcówki w rodzaju żeńskim w wołaczu. Mamy końcówki o i u. Najczęściej jest to końcówka o przy takich normalnych słowach. Mama, mamo, Anna, Anno. Czasem jest to jednak u, wtedy kiedy mamy taką miękką końcówkę. Na przykład Ania to już będzie Aniu. Ciocia, ciociu, babcia, babciu. Może to być też ewentualnie końcówka i. W przykładzie pani nie zmieniamy niczego, będzie to dalej pani. A są nawet sytuacje, w których będzie to y na końcu w rodzaju żeńskim, na przykład noc, droga, nocy. Jeśli chodzi o rodzaj nijaki, to tutaj sprawa wygląda bardzo prosto, bo w rodzaju nijakim niczego nie zmieniamy. To wszystko wygląda tak jak w mianowniku, czyli w tej podstawowej deklinacji. Dziecko, dziecko. No i potem jest już tylko z górki, bo w liczbie mnogiej wszystko wygląda tak jak w mianowniku, więc nie zmieniamy niczego. Każda forma jest taka sama jak ta podstawowa forma i tak samo w przymiotnikach też niczego nie zmieniamy, dlatego nawet jeśli zmieniacie rzeczownik, na przykład w rodzaju żeńskim, to pamiętajcie, że przymiotnika nie zmieniamy. Na przykład powiemy kochana ciociu, droga babciu. Mamy kilka wyjątków, jeśli chodzi o rodzaj męski i jest to Bóg, powiemy Boże, Ojciec, powiemy Ojcze i Pan, powiemy Panie. Więc nie wszystko wygląda dokładnie tak jak miejscownik, mamy te 3 wyjątki. Polski oczywiście nie byłby polskim, gdybyśmy nie mieli w nim alternacji, więc czasem będziemy dodawać tam literkę i, czasem będziemy zmieniać troszkę literkę. Oczywiście standardowo po tych głoskach p, b, f, w, my, ny, sy, z, ty, dy będzie tam występować i,
A przy czym, kiedy będzie to ty, będziemy zmieniać to na CI, a przy dy będziemy zmieniać to na DZI, czyli dzi. Poza tym R zmienia się na ży, RZ, ły będzie zmieniać się na L, na przykład anioł, drogi aniele, a C zmieniamy na CZ. Kiedy używamy wołacza? Jak sama nazwa wskazuje, używamy go wtedy, kiedy kogoś wołamy. Jest to wołacz, więc służy nam do wołania, do przywoływania kogoś. Możemy wołać na różne sposoby. Możemy po prostu wołać kogoś, bo czegoś chcemy od danej osoby. Na przykład, ej, Aniu, mogłabyś przyjść tu na chwilę? Możemy wołać do kogoś i wykrzykiwać jakąś obelgę przy tym. Możemy zwracać się do kogoś emocjonalnie, na przykład kochanie, skarbie. Więc jest to wołanie, czyli zwracanie się do kogoś. Często, kiedy zwracamy się do kogoś, to używamy też różnych takich bardziej emocjonalnych słów na początku, emocjonalnych przymiotników na początku. Droga ciociu, najdroższa babciu, kochany przyjacielu. I takich właśnie form będziemy używać w korespondencji, w listach, w e-mailach, w wiadomościach. Wołacza używamy też w modlitwie, bo zwracamy się do kogoś, tutaj do Boga. I możecie zauważyć, że polskie tłumaczenie Paternoster, Ojcze Nasz, ma w sobie wołacz. Ojcze, Ojcze Nasz. Wołacza będziemy używać też wtedy, kiedy apelujemy do dużej grupy. Polacy, czas się zmienić. Studenci, niedługo egzaminy. Kiedy witamy i żegnamy się z kimś, to też możemy używać wołacza. Cześć Aniu, pa Aniu. Ale czy my w ogóle używamy wołacza? Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć jednoznacznie. W codziennej mowie rzadko używamy wołacza i dużo zależy od tego, jakie to jest imię, jaka to jest nazwa, bo na przykład z moim imieniem Ania będziemy o wiele częściej używać dopełniacza niż na przykład z imieniem, nie wiem, Alicja. O wiele naturalniej będzie brzmiało powiedzenie cześć Aniu niż cześć Alicjo. To już brzmi o wiele bardziej formalnie. Generalnie te imiona, które nie mają zdrobnień po polsku, takich jak właśnie moje imię, które ma na końcu IA, takich imion rzadko w codziennym języku będziemy używać z wołaczem, bo brzmi to dla nas po prostu bardzo formalnie. Faktem jest, że w codziennej mowie wołacz zanika i zastępujemy go coraz częściej mianownikiem, czyli tą podstawową formą. I faktem jest też, że wołacz należy po prostu do najrzadziej używanych deklinacji po polsku i to właśnie dlatego uczymy się go na samym końcu. Mimo wszystko jednak nie mogę Wam powiedzieć, wołacz jest nieważny, nie musicie się go uczyć, bo wołacz jest bardzo ważny i wciąż jest obowiązkową formą w korespondencji i tak samo w e-mailach. Nie możemy do profesora napisać w mailu szanowny profesor. Nie, szanowny panie profesorze. Alternacja, pamiętacie? R na RZ. Nie możemy na kartce pocztowej do babci napisać cześć babcia, bo brzmi to bardzo nieformalnie. Musimy napisać cześć babciu. Teoretycznie powinniśmy go używać też oczywiście w codziennej mowie i w wiadomościach, ale tak jak mówię, spotkacie się raczej z zanikaniem tego wołacza i raczej z zastępowaniem go mianownikiem przez Polaków. Tak myślę, ja sama po sobie widzę to bardzo często, że nawet w wiadomościach z moimi uczniami bardzo często używam jednak mianownika, bo jest to bardziej naturalne w potocznym języku w wiadomościach, mimo że nie jest to poprawne i wiem, że na egzaminie musimy napisać te imiona czy te nazwy w wołaczu. Dobrą formą jest na przykład napisanie cześć Aniu, ale bardzo często będę dostawać wiadomości cześć Ania od Polaków i kiedy takie dostaję, to nie są one dla mnie szokujące. To jest jak najbardziej normalne, że ktoś nie używa wołacza w codziennym języku i mówiąc o codziennym języku, mówię o tych nieformalnych sytuacjach, też o nieformalnych wiadomościach. Wołacz zanikł już też w rosyjskim, zanikł w języku słowackim, więc powoli zanika też w języku polskim. Występuje podobno jeszcze z tego, co przeczytałam w czeskim, ukraińskim i bułgarskim, ale nie znam tych języków, więc dajcie mi znać w komentarzu, czy to prawda i czy używacie go w tych językach, czy używacie wołacza w czeskim, ukraińskim i w bułgarskim.
A może są jakieś inne języki, w których używacie wołacza? Jestem bardzo, bardzo ciekawa, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten krótki filmik o tej najrzadziej używanej deklinacji w języku polskim. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy używacie po polsku wołacza i czy jest to dla Was coś ważnego, żeby on istniał, czy raczej wolicie, żeby zanikł, wtedy będziecie mieć mniej nauki po polsku. Jeszcze raz przypominam Wam o Patreonie. Link do Patreona znajduje się w opisie tego filmiku. Możecie tam teraz wypróbować Patreona przez 7 dni za darmo. I dziękuję z całego serca moim patronom, którzy już tam są, którzy już mnie tam wspierają. Jesteście najlepsi. Bardzo dziękuję Wam za to, że wspieracie ten projekt, bo Patreon to póki co jedyna forma wsparcia tego projektu. I mam nadzieję, że jeszcze więcej osób będzie chciało dołączyć do tej naszej polskiej społeczności, która cały czas się rozrasta. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa, co macie na ten temat do powiedzenia. I do usłyszenia w kolejnych podcastach. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Pa, pa.